Biorę się dzisiaj w końcu za sadzenie pora. Ma już prawie 2 tygodnie w tej doniczce od przesadzenia go, czy wsadzenia go po tym, jak przyszedł z paczkomatu. Wczoraj obciąłem go trochę. Pory zostały przycięte mniej więcej o 1/3 długości. Dzięki temu zminimalizowałem ryzyko opadania na ziemię po przesadzeniu, a rośliny mogą skupić się bardziej na ukorzenianiu w nowym miejscu. I dzisiaj myślę, że jest gotowy jak najbardziej. I plan jest taki. Na środku tutaj wysadzić pora, a po bokach zasadzę sobie rzodkiewkę. Zrobię to tak dość ciasno, ale myślę, że to się uda. Zobaczmy, już nawet nie pamiętam ile tutaj było, ale jakieś 80-90 cm. Chyba 80. No, bardziej 80. No to w sam raz. Na 40 sobie wsadzę pora. Nawet trochę przesunąć by to można było odrobinę. Dobra, nie musi być całkiem od linijki. I zacznę od środka. Po posadzeniu pora wyznaczę sobie rzędy na rzodkiewkę i myślę, będzie ok. No i gotowe. Równie dobrze można by było sznurek rozstawić, ale mi się nie chce nawet. I teraz tak. Pory albo się sadzi 10 albo 15 cm od siebie. Muszę sprawdzić, ile ich mam. Już najprościej to je będzie po prostu wyciągnąć tak. Już się strasznie rozrosły. Trzeba będzie im uciąć korzenie. Intensywny zapach. No dobra. Raz, dwa. 30, 31, 32, 50. No takie 50, 55, bo niektóre są naprawdę małe. Zacznę sobie od wysadzenia tych większych. Myślałem, że będzie gorzej to rozdzielić, ale łatwiej niż brukselkę. Tylko że nie są dość grube. Przycinam centymetr, 2, nie więcej i nie każde. Niektóre mają naprawdę krótkie te korzenie. Dobra, na razie tyle wystarczy. I rozstawię je sobie od razu. Będzie dużo łatwiej. Pora można sadzić od 10 do 20 cm, jeśli chodzi o rozstaw w rzędzie. Ja sobie sadzę 10. Jakbym miał więcej miejsca, to pewnie bym sadził co 15, ale myślę, że będzie ok. I tak jeśli chodzi o moje wysadzanie go, no to jest późno już. Powinien być tak naprawdę w maju wysadzony, a jest początek lipca. Ok, byłoby. To jest ta prostsza i łatwiejsza część. Dołki sobie wykopię trochę głębsze, tak żeby zmieścić trochę obornika granulowanego i luźno dosypać na niego ziemię i dopiero dać pora. Ok, musi być trochę głębiej jeszcze. Zmieszczę wszystkiego. Mam też trochę ziemi ogrodniczej. Dokupiłem dzisiaj, więc trochę mu dosypię, żeby początek miał łatwiejszy.
Ok, no i zasada jest taka, że im głębiej sobie wsadzimy tego pora do ziemi, tym więcej będzie tej części białej. Oczywiście wsadzimy tak maksymalnie do miejsca, gdzie liście zaczynają się rozrastać na boki. Można też sobie co jakiś czas tego pora podsypywać wyżej, po to właśnie, żeby jeszcze więcej tej białej części korzeniowej mieć. No i dobra, jakbym miał to wszystko tak kopać tą łopatką, to by zeszło naprawdę długo. A przy okazji chciałbym sobie sprawdzić, jak te 5 porów wyrośnie w porównaniu do reszty. No może jeszcze, dobra, dorzucę jeszcze 3 pory i wtedy będę miał 8 tak zasadzonych, a resztę wykopię sobie wzdłuż motyką jeden głęboki rów, do niego nasypię obornika. No minus taki, że trochę więcej tego obornika zużyję. Zasypię sobie ziemią ogrodniczą i z łatwością sobie wsadzę wtedy wszystkie. No to co? To działa mimo tego deszczu. Już trochę przechodzi. Nie chcę tego tak zostawiać do jutra. Dosypałem tylko do wiadra suchej ziemi. Tak, żeby i tak ma padać, więc zostawię to tak. Samo się podleje. Dobra, może się uda motyku to odkopać, tak żeby w miarę szybko resztę posadzić. I obornik. Dobra, powinno wystarczyć. I teraz ziemia. Ok, i można dalej sadzić. Okaże się w przyszłości, czy faktycznie te 8 porów pierwszych, które były wysadzone, robiąc dziurę w ziemi i dając tak mniej więcej garść obornika, a finalnie mniej ziemi uniwersalnej, czy sobie lepiej poradzą niż te, które mają tak naprawdę więcej obornika i ziemi uniwersalnej. No co, no faktycznie jest to dużo szybsze niż kopanie po kolei dołków. Jeszcze jakby błota takiego nie było po deszczu, to by było dużo lepiej. No ale jest jak jest. Gotowe. Zostało mi jeszcze 17 porów. Wysadzę je tutaj. Powinny się zmieścić. I co?